Witam serdecznie, cześć Wam. Dzisiejsza bajka ma tytuł Panosik. W królestwie, w pałacu mieszkał i pracował nadworny kucharz. Miał na imię Panosik. Gotował tak wspaniałe potrawy i taki był w tym doskonały, że król był z niego i królowa i cała świta dworska ogromnie zadowolona. Wszyscy byli zadowoleni, ale Panosik był bez myślenia o tym, że ma talent i że w tym jest bardzo doskonały wręcz, a cały czas myślał o tym, że właściwie jeśli tak dobrze potrafi gotować i każdemu dogodzić, to dobrze by było, żeby był królem. Tak jak król, któremu gotował wszystkie potrawy i marzył o tym, by zostać królem. Któregoś dnia po kolejnym podaniu wspaniałych potraw pomyślał: dzisiaj to już będzie mój ostatni dzień w pracy. Muszę jednak poszukać swojego królestwa, ponieważ czuję, że jestem stworzony do bycia królem. I powiedział królowi, że się zwalnia. Król się trochę zadziwił, bo właściwie kucharz miał wszystko, czego potrzebował w życiu. Miał talent, spełniał się w tym talencie. Czego on idzie w świat szukać? Powiedział do królowej, ale kucharz i tak się zwolnił. Bez względu na to, co powiedział król i królowa, powiedział, że idzie szukać szczęścia w życiu i zrezygnował z pracy. Minęło wiele lat. Podróżował. To był w tym królestwie, to w innym królestwie. Wszędzie spotykał się z tym, że potrzebowali takich kucharzy jak on. Ale on pomyślał, muszę znaleźć takie królestwo, w którym zostanę królem. I wyobraźcie sobie, że znalazł takie królestwo. Został zatrudniony w tym królestwie jako kucharz nadworny. Nadal gotował dla króla i królowej, ale czuł, że tam, poprzez to, że będzie tak wspaniale gotował, w końcu zaproponują mu bycie królem. I wyobraźcie sobie, że tak się stało. Któregoś dnia do kuchni wszedł król tego królestwa i rzekł: wiesz co, Panosik, jesteś wspaniałym kucharzem. Mówiliśmy o tobie z żoną, jesteśmy bez dzieci. Wiesz, za jakiś czas pewno odejdziemy. Chcemy spisać testament i w nim chcemy mianować ciebie królem. O! Pomyślał Panosik. Nareszcie! Wszystko jedno, królu, kiedy odejdziesz, kiedy przyjdzie na ciebie czas. Dziękuję za ten zaszczyt. I nadal gotował w królewskiej kuchni coraz lepiej. Ach, wspaniałe to były potrawy. Przechodził sam siebie, był coraz lepszy. I tak mijały lata. Po jakichś 20, może 30 latach król i królowa, będąc już w takim wieku, w jakim byli, odeszli do innego świata. I wtedy, zgodnie z testamentem, Rada Królewska powołała Panosika na króla. Panosik, gdy się stał królem, zamienił całe królestwo w wielką nadworną kuchnię.
Wszyscy musieli uczyć się gotować. Były konkursy gotowania. Jeden drugiego prześcigał w najlepszych, najcudowniejszych palce lizać potrawach. Ale pewnego dnia na audiencję do króla przybył pastuszek i rzekł: królu, muszę coś powiedzieć. W królestwie jest tak dużo różnych osób, które mają różne inne talenty niż gotowanie. I one mają brak możliwości wyrażenia się, bo właściwie wszędzie wymagasz, żeby było gotowanie na pierwszym miejscu, że to jest najważniejszy talent. Na pewno tak, ale są też inne talenty. Ojej, nikt mi tego nie powiedział do tej pory. Wszyscy, jak mówiłem o gotowaniu, klaskali i bili brawo i mówili: wspaniale, królu. A ty mi to mówisz, dlaczego nikt mi tego nie powiedział? Ho, ho, ho. To muszę zmienić strategię działania w królestwie. Dziękuję, że mi to powiedziałeś, rzekł król. I miesiąc później ogłosił w całym królestwie, że szuka następcę. Pojawiło się za kolejny miesiąc mnóstwo kandydatów na króla. Zadawał pytania, król pytał, co będziesz robił w tym królestwie, tego kandydata, kolejnego. Wszystkich kandydatów wypytał. W końcu poprosił służbę, by przyprowadzili pastuszka. Pastuszek się pojawił, a król do niego powiedział: wiesz, szukam następcy, ale powiem ci szczerze, że żaden z nich. Pomyślałem, że skoro ty do mnie przyszedłeś i powiedziałeś o tym, co potrzebują mieszkańcy, to ty się nadajesz na króla. Ależ królu, no tak, nadajesz się. Po prostu pomyślałeś o wszystkich talentach, o sumie talentów, bez tego, że tylko jeden talent był w potrzebie. No królu, skoro tak mówisz, że się nadaje na króla, no to dobrze, no zgadzam się. A ty? No jak to ja? Po prostu abdykuję. I już. Za tydzień zrobimy koronację. Będziesz królem, a ja się zajmę nadworną twoją kuchnią. Królu, wiesz, jesteś bardzo mądry, bo przecież wszystkie talenty w każdym królestwie są najważniejsze. Dziękuję za zaszczyt. Dziękuję, rzekł. I jak się domyślacie, tak się w królestwie stało. Król, nowy król, zadbał o wszystkie talenty w królestwie, a król, który abdykował, zajął się nadworną kuchnią i spełniał w niej do reszty. Więc gdy ty przewodzisz rodzinie, a w rodzinie jest dużo różnych talentów, to dbaj o wszystkie talenty. Pamiętaj. Mam nadzieję, że tak to czynisz. Dziękuję. Cześć wam.